Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 28 grudnia, okolice 13. Nie minęła jeszcze doba od otwarcia sklepiku internetowego bezplanu.com. Sprzedaliśmy praktycznie prawie wszystkie modele. To znaczy, to jest taka mała zagwozdka, że ja przed zamówieniem tych bransoletek zrobiłem małą sondę i zapytałem 5 dziewczyn, które znam, żeby powiedziały mi, które bransoletki najbardziej się podobają. Wygrały modele 1 i 2. Każdej się praktycznie podobał któryś z tych albo obydwa. No i zamówiłem ich 1000, po 500 modelu 1 i modelu 2 i dlatego one nie są wyprzedane, ale są bestsellerami. Pozostałych zamówiłem mniej, na przykład 100 sztuk, 200 sztuk albo 50 sztuk i już są wyprzedane. Już teraz wiem, że prawdopodobnie ponowimy te wzory, które są już wyprzedane, ale one dotrą prawdopodobnie jakoś luty, marzec, myślę. A oprócz tego spróbuję być może zamówić jeszcze te miski i różne inne produkty. Tylko muszę obadać transport morski, dlatego że te bransoletki przyleciały do nas samolotem i transport wyszedłby bardzo drogo dla misek i różnych innych takich większych rzeczy. Tak więc jeżeli ktoś z Was chce koniecznie tamte inne modele, to niech poczeka. Gdy tylko one do nas dolecą, to dam znać. No i to tyle, jeżeli chodzi o te bransoletki, a teraz przejdźmy do clou tego odcinka, czyli do ostatniego vloga. O, chłopaki rurę wiozą. Do ostatniego vloga z podróży po Wenezueli. Dzisiaj pojedziemy nad Morze Karaibskie do miejscowości Tucacas i do Parku Narodowego Morocoy. A później polecimy do Polski i fragment tej podróży też pokażę. Będziemy m.in. siedzieć w kabinie Airbusa. Oglądajcie. Jest zabójcza godzina 7 rano. 2 dni byliśmy w Meridzie i dzisiaj jedziemy na plażę do miejscowości Tucacas, do Falconu, nad Morze Karaibskie. Zjeżdżaliśmy z gór i nigdzie po drodze nie było paliwa. Na ostatniej stacji udało nam się znaleźć paliwo. Cudem, na całe szczęście udało się je znaleźć, dlatego że gdybyśmy go nie znaleźli, to byłby poważny problem, bylibyśmy uziemieni. Paliwo jak zwykle po 1 boliwara. Państwowa stacja benzynowa PDVSA. Dlatego nie ma w wielu miejscach paliwa, bo przemycają je do Kolumbii. Zobaczcie, jakie widoki. Ogólnie to Merida tak do końca mnie nie zainteresowała. Do tego stopnia nawet, że nie nagrałem w ogóle nic z drona, nie odpaliłem go. Jakoś tak albo wiało, albo deszcz. Albo wysoko, obawiałem się, że na 4 i z kawałkiem 1000 metrów nie będzie latał, bo tam jest inne powietrze. Chyba to trochę przesada, ale wolałem nie ryzykować. Spoko, może pokażę Wam coś później jeszcze innego. Fajne psisko. Na paliwo po 1 boliwara słabsze i po 6 boliwarów lepsze. Czyli w tej chwili za dolara można kupić 3 miliony litrów. Ale nie można ich wywieźć. Pilnują tego. A ropę sprzedają w cenach ustalanych przez OPEC. Razem z OPEC-iem. Teraz jest w ogóle bardzo zimno tutaj. Ja w japonkach już przygotowany na plażę. A myślę, że jest to z 12 stopni w tej chwili. Ale spoko. Polacy dajemy radę w takich momentach, nie? Zobaczcie, jaki stary trak do rozwożenia paliwa Ford. Tutaj Łada chyba w ogóle jest. Ej, to jest Łada. Na serio. Wow. Carro Russo.
Wyjeżdżamy z wysokich i nieprzystępnych Andów, gdzie zobaczyliśmy trochę bardziej uporządkowaną i ułożoną Wenezuelę i kierujemy się na północ kraju, nad morze. Po drodze mijamy zdezolowane samochody i zapyziałe miasteczka. Poczujcie się, jakbyście tam byli. Al 0424-66-66-988 o ubíquenos en la calle País, a media cuadra de la Plaza Bolívar de Las Piedras. Quieto, Atención municipio Cardenal Quintero, conglomerado Las Guerreras del Páramo te ofrece todo lo relacionado en ropa deportiva, lencería, uniformes escolares, trajes de baño y mucho más. Además, realizamos trabajos de bordado y estampado subliminado. Llámenos a los números 0416-133-8081 y el 042. Si lo que buscas es calidad en productos panificados, encuéntralo en Panadería Niño Jesús. Un amor de luna llena, un surtidor de vida. Un amor apasionado de norte a sur. Policja sprawdza. Czysto wojsko sprawdza, a my jedziemy opłacić 2000 boliwarów za przejazd autostradą. Wyjeżdżamy właśnie opłacić przejazd 2000 boliwarów, czyli tyle na dole podam. Cena przejazdu autostradami jest regulowana przez państwo. Ci najbardziej spostrzegawczy z Was zauważą, że mamy trochę gotówki. To prawda, to nie do końca jest tak, że w Wenezueli w ogóle jej nie ma. Gotówka bywa, ale inflacja pogalopowała tak szybko, że te banknoty na nic nie starczają, są prawie bezwartościowe. Państwo musi jednak dać ludziom możliwość szybkiego płacenia za metro czy autostrady, dlatego nie podnosi cen tych usług. I dlatego właśnie za autostradę zapłaciliśmy 0,25 grosza, a właściwie to nie zapłaciliśmy. Nie, było za darmo. Nie trzeba opłacać, za mała suma widocznie. W Wenezueli zdarza się, że gdy nie masz pieniędzy, nie musisz płacić za benzynę, autostradę czy cokolwiek, czego cenę sztucznie trzyma na niskim poziomie państwo. Pamiętam, że przez parę miesięcy metro w Caracas było za darmo, bo cena biletu była niższa od kosztu jego wyprodukowania. Przy czym zaznaczam, że są to informacje z 2018-2019 roku, a sytuacja w Wenezueli zmienia się jak w kalejdoskopie. Dojeżdżamy do stanu Falcón i miasteczka Tucacas, gdzie poziom chaosu i nieprzewidywalności jest taki, jak lubię. Oto spontaniczne nagranie z telefonu. Samo miasteczko Tucacas nie zrobiło jednak na mnie dobrego pierwszego wrażenia. W sumie, jak to podsumuję, to ogólnie nie zrobiło wrażenia. Tucacas to chaotyczna, betonowa mini dżungla, gdzie stara Wenezuela walczy z tą nową, rewolucyjną, a teoretyczny socjalizm miesza się z jak najbardziej realnym, brutalnym kapitalizmem będącym orężem w rękach czawistów i innych enchufados. Wszystko to podlane betonem, biedą i gorącem. Nigdy nie kupujcie samochodu z silnikiem 4.7 V8, bo będziecie mieć z nim problemy. Nie no, żartuję, akurat mi się trafiła taka sztuka, że coś tam znowu wymieniają, alternator chyba teraz jest do wymiany. A miasteczko Tucacas, do którego dojechaliśmy, które jest nad morzem, tak się trochę obracam, bo kazali mi uważać na siebie, no nie ma nic ciekawego w sobie. Tutaj jesteśmy przy takim targu, brzydko dosyć wyglądającym, stare budy. Myślę, że z tą kamerką długo to nie będę śmigał, ale pokażę wam szybko. Pa! Tutaj się będę rozglądał, czy są motory, czy nie. Przejdę jeszcze tylko na drugą stronę, co tam? Stara fura. Palmy. Ludzie. I tak dalej, ale tak naprawdę to się okaże jutro, jak tu jest, bo jutro chcemy wyskoczyć na jakąś plażę. Dobra, spada. Z powrotem do moich ziom.
A, jeszcze może kawałek wam tutaj pokażę. Są takie fajne budy z napisami. To, co mi się podoba, śmieci tu jest w cholerę, jest brzydko, brudno strasznie, ale to, co mi się podoba, to, że są takie czcionki kolorowe. Oni mają to wyczucie stylu, zobaczcie. To jest spoko. A, nie muszę chyba wspominać, że nie mamy jeszcze hotelu. Jest 16. Jutro rano mamy płynąć łódeczką na jakieś wyspy, które tutaj są. Je zobaczyć, podobno są malownicze, a po południu jedziemy już do Caracas. Krótkie, ekspresowe wakacje, nie lubię takich, źle się bawiłem, ale... A, i przede wszystkim przekonałem się, że jak podróżowanie po Wenezueli jest uciążliwe i praktycznie niemożliwe bez stresu. Braki paliwa. Przed chwilą chciałem znaleźć jakiś hotel przez internet. Nie mają w ogóle swoich ofert przez internet, musisz jeździć, pytać i tak dalej. No hardcore. Dlatego też wiele biur podróży zrezygnowało z podróżowania po Wenezueli, bo jest to po prostu uciążliwe. Zdarza się, że przyjedziesz do hotelu, a tam nie ma podstawowych jakichś produktów, jakichś takich jak papier toaletowy i tak dalej. Dobra. Do zobaczenia wkrótce. Po chwili zdałem sobie sprawę, że zewnętrzny rejestrator był włączony. Postanowiłem nagrać wszystko jeszcze raz po włączeniu go. Materiału z Wenezueli jest tak mało, że wrzuciłem to do vloga, tym bardziej, że gadam tu trochę inaczej. Jeżeli będziecie mieli kiedyś możliwość kupienia samochodu z silnikiem 4.7 V8, to zastanówcie się, czy warto. Ja tak zrobiłem, no i teraz jest alternator z kolei do wymiany. Cały czas coś tam przy nim musimy kombinować i wymieniać. No w każdym razie ja to mam taką swoją teorię, że czym bardziej wysilony, obciążony, chociaż on w sumie nie jest obciążony, bo sam z siebie ma dużo mocy, nie ma turbin. No ale jednak te wszystkie części tam pracują, bo tej mocy jest bardzo dużo. No ale dobra, do meritum. Jesteśmy nad morzem, jest 32 stopnie są teraz, w miejscowości Tucacas, bardzo brzydkiej na pierwszy rzut oka. Zobaczcie, budy rozwalające się, taki targ. No generalnie mam szybko nagrać i wrócić, za długo tutaj nie łazić, więc zaraz wracam. No, jeżeli tak by miały wyglądać moje wakacje, to bym się chyba załamał. Władysławowo przy tym to jest rekord świata. No ale na szczęście jest tutaj niedaleko morze i plaża, które raczej jutro już, a nie dzisiaj zobaczymy. Szukamy też hotelu. Tak wygląda Tucacas. Szukamy hotelu, a problem z tym szukaniem polega na tym, że jak to w państwie socjalistycznym nie można znaleźć tego na Booking. Praktycznie nie ma żadnych ofert. A nie sądzę, żeby było aż takie obłożenie teraz w czasie kryzysu. Myślę, że raczej chodzi o to, że po prostu mają w dupie to oferowanie swoich pokoi ludziom i jak się nie sprzeda, to się nie sprzeda. Trudno. W ogóle nie chcą czasami odbierać telefonów i tak dalej. Trudno jest cokolwiek załatwić. Podczas tej krótkiej, acz męczącej i niezbyt udanej podróży po Wenezueli do Meridy i teraz nad morze zorientowałem się, jak naprawdę wygląda podróżowanie w tym kraju. Bardzo ciężko. W Meridzie na przykład nie ma paliwa. Tutaj nie da się wielu rzeczy załatwić. 30 posterunków wojska albo policji po drodze mijaliśmy, którzy sprawdzali, czy wszystko jest z nami ok, czy nie jesteśmy jakimiś przestępcami, czy cokolwiek, ale tylko spojrzeli na nas, zobaczyli, że rodzina i puszczali dalej. Ale jest to takie trochę uciążliwe. No. Już wiem, dlaczego niektóre firmy turystyczne wycofały się z podróżowania, z zorganizowania podróży po Wenezueli. No, ale klimaty są fajne też, jednocześnie południowe. Zobaczcie, spójrzcie na te napisy. Jutro wyskoczymy na takie wysepki łódką. Mam nadzieję, że to się uda i pokażę Wam wreszcie jakąś piękną naturę. Chcieliśmy kupić wałki, łożyska do tego alternatora, 2. I tutaj przyszliśmy z kartą, ale nie da się zapłacić kartą, gotówki nikt nie ma, więc można zapłacić przelewem. Pani dała nam karteczkę ze swoim numerem konta. Poszliśmy z tą karteczką do samochodu, 300 metrów dalej, zrobiliśmy przelew, przynieśliśmy karteczkę, pani się zaloguje i sprawdzi, czy ma kasę na koncie. Takie życiowe sprawy w Wenezueli. Jak już jestem zmęczony tym, że tutaj się nie da nic załatwić, że wszystko jest takie trudne, to jest takie hardkorowe, naprawdę. Miejscówki, gdzie jest nasz hotel, a tutaj wieżyczka, jak w więzieniu, pilnuje innego hotelu. Ostatni dzień, pełen dzień mój w Wenezueli przed wyjazdem. Jesteśmy teraz w miejscowości Tucacas. Świetne miejsce znaleźliśmy, zobaczcie, dosyć dobra jakość. Teraz akurat jest bałagan, także sorry za to. Ale czysto, schludnie nowy, roczny obiekt. Tutaj pasta do zębów, jutro będziemy w Dominikanie.
i dzięki temu będziemy mieli szansę kupić nową pastę do zębów. Bo w Wenezueli to tylko u ludzi, którzy się tym zajmują, specjalnie można kupić. Trudno jest tutaj znaleźć pastę do zębów. Tu jest drugi pokój. A, ten jest zamknięty. Bo w Wenezueli można kupić tylko u ludzi takich cinkciarzy, no, handlarzy pastą, u których można kupić takie rzeczy. Spójrzcie, mamy baseny. I to wszystko jeszcze ze śniadaniem, które było tam serwowane. Działa internet i wszystko się zgadza i to kosztowało $20, jakieś 70 zł właściwie, bo trochę mniej niż $20 za 7 osób. Chyba po prostu jest to nowy obiekt, jeszcze nie mają klientów i dlatego jest tak tanio. Okej, uderzamy na wyspę. Opuszczamy nasze lokum schowane za wielką bramą i w okropnym upale ruszamy dalej, mijając podobne miejsca otoczone murami z zainstalowanymi drutami pod napięciem. Niektóre ze środków mają wieżyczki strażnicze, ale jakby tego było mało, cały teren jest dodatkowo otoczony i ma swoją ochronę. Wakacje w Wenezueli, Ameryka Południowa. Na szczęście udało się uciec od tego, co stworzył tu człowiek i już po niecałej godzinie wylądowaliśmy na przepięknych plażach Parku Narodowego Morrocoy. Zastanawiałem się, czy będzie tutaj chociaż porównywalnie ładniej niż na Los Roques, ale wygląda to prawie tak samo. Woda przejrzysta na maksa, piasek i można tu dojechać samochodem. Tylko trzeba dopłynąć dalej łódką, ale ta łódka kosztowała jakieś 100 zł, myślę, na cały dzień. Nie, mniej. 70 zł na cały dzień. Sami pływa po raz pierwszy. Sami pływa po raz pierwszy w wodzie. A to naturalnie znają zwierzęta. Zobaczcie, jak tu pięknie. Nie mam więcej pytań. Zastanawiałem się, czy Wenezuela kontynentalna, powiedzmy, czyli tak w miejscu, gdzie można dojechać samochodem i sobie wysiąść i popłynąć łódką na wyspę, wygląda podobnie jak Los Roques, ale jedyna różnica jest taka, że tutaj są jeszcze palmy. To jest po prostu kosmos. Ten kraj, jeżeli chodzi o plażę, mnie zaskakuje zawsze. Jest przepięknie. Spójrzcie sami zresztą. Sami się nauczyła pływać i nie chce przestać. Ale patrzcie, patrzcie! ¿Qué tipo de comida es eso? Este es pescado, pura pulpa de pescado pescado. cocinado Ajá. con limoncito, un ceviche. platico, ¿eh? Este es el famoso ceviche. Ah, ceviche, sí, gracias. Este es pudín de camarón con cremita langosta, con la manito. Y este es el que tiene Ceviche, Viagra, ¿viste? pudín de Este es el que te camarón, pone como cóctel de Mike marisco. Tyson molde orejo, ¿este? Viene con 24, todo. este es bueno para el corazón, para la atención y para el amor. Gracias. Para todo lo que tienes en el cuerpo, todo. Este te pone como Tasmania, remolino entre el agua. Te voy a preparar unos mitos con arrocito y todos los contornos, ¿no? Ok. Con todo. Ahí tenemos el punto allá de la mano. 12 bolívares, bella. Dogadujemy się, jak zapłacić za jedzenie, no bo gotówki nikt tyle nie ma, bo to są miliony. Punktu tutaj nie ma, to znaczy takiego do zapłaty kartą. Cuidado. Jedynie przelew i teraz się dogadujemy, z jakiego banku ten przelew miałby iść. Claro. Jest to ryż, Ceviche, pescado. ceviche z rybą, Pudín con langosta. langosta. I el último? Viagra. Castor. Castor. Castor, pero tiene Viagra en gota. A teraz jesteśmy na plaży Playa Lita, czyli najbardziej zatłoczonej plaży. Mnóstwo ludzi, jak widać. Oprócz nas prawie nikogo. Sami sobie pływa. Kiedy to oglądacie, to nie wiem, czy już wam pokazałem, czy jeszcze wam nie pokazałem Dominikanę. Kurczę, no jak dla mnie to nie ma porównania. Ja zdecydowanie wolę Wenezuelę. Chociażby te miejsca w Wenezueli, w którym jestem, takie jak Los Roques i właśnie to miejsce tutaj. Jest czyściutko, jest bardzo mało turystów, są bardzo małe fale. Na Dominikanie, tam gdzie byłem, były duże fale i nie za bardzo dawało się pływać.
Właściwie to nie rozumiem fenomenu Dominikany. Dominikana chyba umie dobrze sprzedać się, swoje atuty turystyczne. Zajmują się dobrze turystami, turyści są zaopiekowani od A do Z. W Wenezueli, żeby zobaczyć te miejsca, musicie się przedzierać. Płacenie tutaj za cokolwiek to jest udręka. Czasami nie ma paliwa na przykład na niektórych stacjach, może się tak zdarzyć, choć to akurat w Meridzie. Jest niebezpiecznie. No są to ogromne minusy, ale jak już się przyjedzie, to prawie nie ma turystów. To jest fenomen. Tak więc dla hardkorowców, którzy lubią miejsca nieturystyczne typowo, polecam Wenezuelę. Tylko weźcie ze sobą dużo dolarów w gotówce wcześniej. Kurczę, no i nie wiem, co jeszcze poradzić. Miejcie konto w wenezuelskim banku? Raczej nie za bardzo. Podróżujcie z Wenezuelczykiem albo Wenezuelką. Okej, dzisiaj jedziemy jeszcze do Caracas, jutro lecimy na Dominikanę, później do Brukseli, a później do Warszawy. Czas wracać do Europy. Nie wiem na jak długi czas. Zobaczymy. Płacimy za hamburgery dla wszystkich na 6 rzutów, dlatego że nie przepuszcza więcej niż 10 milionów boliwarów. Jesteśmy teraz w Burger Kingu i nie ma tu oprócz nas, oprócz naszej grupy 7 osób, ani jednego klienta. W sumie nie dziwię się, skoro jeden hamburger kosztuje... To jest naprawdę niewiarygodne, ale ponad wynagrodzenie minimalne. Właściwie to za tą gotówkę z wynagrodzenia minimalnego można kupić tylko połowę hamburgera. Tak na serio. Okej, jedziemy do Caracas. I będę tęsknił za Wenezuelą, za tymi wszystkimi dziwactwami, które tutaj są i za piękną tej przyrody, która tu jest. Niesamowity kraj. Niesamowity kraj. Kraj numer 1 dla mnie w tym momencie. Na koniec, jako ciekawostkę powiem wam, że za te hamburgery nie udało się w całości zapłacić wenezuelską kartą. Po kolejnej próbie płatności po prostu ją zablokowali i część sumy musieliśmy opłacić przelewem. Przelewaliście kiedyś kasę Burger Kingowi? My tak. W kraju Hugo Chaveza wszystko jest możliwe. A więc jesteśmy w Europie, jesteśmy w tym momencie dokładnie w Brukseli. Wylądowaliśmy dzisiaj o 6 rano i od razu pojechaliśmy do hotelu takiego na dzień i poszliśmy spać. Dlatego, że byliśmy totalnie zmieleni. Mamy teraz opóźniony lot z Brukseli do Warszawy, będziemy na niego musieli czekać pewnie z godzinę dłużej niż miał być i lecimy. Co ciekawe, ten samolot będzie pilotował mój kumpel z podwórka, z Legionowa. Pewnie wejdziemy do kokpitu, zaraz zobaczymy. I wy też. Jedziemy do Polski, zobaczcie jaka jest godzina, jest 22 w tym momencie praktycznie, a jest jeszcze jasno, od tego się już odzwyczaiłem. A tam jest mój kumpel, jako pilot już mi pomachał, także zaraz wejdziemy pewnie do kabiny, jak się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Kartę pokładową. Tak, Musimy już. jeszcze Okej. formalność. A, przepraszam, ja mam. Do Warszawy? Tak. Dobrze. Dzięki. Chodźcie. Cześć. Siadaj. Naprawdę? No? Okej, to szybciutko. Nie, żebym tu coś nie namieszał, Tomek. Ale to najwyżej. Nie no, stary. Cześć. Cześć. Hi. To jest mój kumpel z jednego podwórka. Nie wiedzieliśmy, że kiedyś on będzie pilotem, a ja będę nagrywał vlogi. Jest to wszystko na taką I że będę go wiózł do domu po takiej przerwie. Siadaj. To jest w ogóle hardcore. Siadaj, Szybciutko siadaj. siadam. Zobaczcie, jak to wygląda. Wow. Zobacz, tak polecimy. Wystartujemy sobie
stąd, polecimy w prawo, w lewo, w lewo i polecimy do Warszawy. Dobra, lecimy, bo to poważne sprawy, ja się trochę boję. Jeszcze sobie tylko zdjęcia zrobimy i lecimy. Także do zobaczenia w Polsce. Okej. Jak tam Europa? Stary, wszystko się zgadza. Nie no, tęskniłem już, wiesz, tam jest taki chaos, że no nie wiadomo w ogóle o co chodzi, tam trudno żyć.